To opowieść, która nie powstała z romantyzmu motoryzacji, tylko z urażonej dumy, wielkich pieniędzy, chęci odwetu i chłodnej zemsty oraz ludzi gotowych ryzykować wszystko. To nie jest historia samochodu, to jest historia ambicji, historia rzuconej rękawicy. Historia, w której bohaterem jest Ford GT40. Maszyna zrodzona nie z marzeń, tylko z wściekłości. Od tego pytania powinniśmy zacząć. Co musi się wydarzyć, żeby jedna z największych korporacji świata, Ford mianowicie, zdecydowała się zbudować samochód nie po to, by go sprzedać, tylko po to, by kogoś upokorzyć. Wyobraź sobie Henry'ego Forda II. Facet, który odziedziczył imperium, konkretnie Ford Motor Company, założone przez jego dziadka, pioniera masowej produkcji. Imperium oparte na ciężkiej pracy, fabrykach, taśmach montażowych i samochodach dla milionów. Ford był Ameryką, był siłą. Był marką, która zmieniała świat. To on wyprodukował pierwszy samochód dla ludu. I to do jego fabryk pielgrzymował Ferdinand Porsche, aby zapoznać się z metodami masowej produkcji, wykorzystanych później przy produkcji KD Wagen, zwanego później Garbusem, podkładając Fordowi jednocześnie około 20 inżynierów pochodzenia niemieckiego. Ale wracając do Forda, to był jeszcze jeden świat, którego Ford nie miał. Świat prestiżu sportowego. Świat, w którym liczył się nie wolumen sprzedaży, ale prestiż, legenda, szacunek. A w tym świecie panował ktoś inny. Enzo Ferrari. Człowiek, który budował nie auta, on budował ego, wizerunek. Ferrari zwyciężało w Le Mans oraz na torach Formuły 1. Ferrari miał romantyzm, dumę i aureolę zwycięzcy. Ford tego nie miał. I Henry Ford II postanowił wejść tam, gdzie Ferrari było królem. Nie przez dekady dopracowywania konstrukcji, wyścigów, klęsk i zwycięstw. Chciał pójść na skróty. A mianowicie Ford chciał kupić Ferrari, jak misia w sklepie z zabawkami. Zapłacić, przejąć, dołożyć czerwone samochody z Maranello do portfolio. I po prostu dodać sportową chwałę do biznesowej potęgi. Dział prawny Forda spędza miesiące, licząc, analizując, składając dokumenty. Mnóstwo pieniędzy idzie na audyty, negocjacje, badania. Wydaje się, że wszystko jest dopięte. Już Ford widzi w rękach klucze do Ferrari. I wtedy dzieje się coś, co ustawia cały bieg historii. Enzo Ferrari patrzy na ostatni punkt. Punkt, który mówi, że w sportowym programie ostatnie słowo ma mieć Ford. Nie on, nie Ferrari. I wtedy mówi nie. Zrywa negocjacje, wstaje od stołu, odwraca się plecami. A cała praca Forda, wszystkie pieniądze i całe ego lecą na podłogę. I to nie było zwykłe nie. To było nie wypowiedziane z pogardą, z przekonaniem, że korporacyjny gigant nie ma prawa dotykać czegoś takiego świętego jak Ferrari. To był policzek. Policzek, który Henry Ford II poczuł jak kop w sami wiecie w same co. Nikt nie potrafił tak wkurzyć i jednocześnie zmotywować jak Enzo Ferrari. Wiedział to Ferruccio Lamborghini. Teraz też Henry Ford II. I wtedy pojawia się pytanie, co robi człowiek, który ma nieograniczone zasoby, urażoną dumę i obsesję na punkcie rewanżu? On nie pisze listu, on nie idzie do sądu. On podejmuje decyzję, która zmieni historię motorsportu. Dobrze, to my was pobijemy w Le Mans. Wytrę tobą podłogę tym całym twoim Maranello. Dojadę ci na waszym podwórku. I zrobimy to tak, że już nigdy o tym nie zapomnicie. To mówi człowiek, którego firma w 1965 roku w godzinę i 25 minut produkuje więcej samochodów niż Ferrari przez cały rok. I już wiadomo, że będzie bolało. Ale deklaracje to jedno, a rzeczywistość to drugie. Bo wygrać Le Mans to nie jest po prostu zrobić szybki samochód. Tu trzeba zrobić samochód, który wytrzyma 24 godziny na limicie. Samochód, który jest szybki, stabilny, wytrzymały i bezlitosny dla konkurencji. Ferrari budowało takie od lat, właściwie od dekad. A Ford? Ford miał ogromne fabryki, produkował miliony samochodów, ale nie miał doświadczenia w budowie potwora na Le Mans. I tu zaczyna się prawdziwa walka, bo nie wystarczyło chcieć. Trzeba było znaleźć ludzi, którzy coś potrafią. Jednym słowem trzeba było zbudować ekipę. Ford decyduje się nie wymyślać koła na nowo, lecz oprzeć konstrukcję o doświadczenia Europy. Pojawia się Lola Mark VI. Pojawiają się inżynierowie, którzy wiedzą, jak budować prototypy. Pojawia się Roy Lynn, człowiek, który zamiast pięknych sloganów lubił liczby, testy i pracę. Projekt startuje szybko, ambitnie, z wielkim rozmachem i równie wielką presją. Bo to nie jest zwykły program sportowy, to jest program polityczny, to jest program prestiżowy. To program, który ma spełnić osobistą zemstę Henry'ego Forda II. I kiedy stawiasz na szali dumę prezesa, nie możesz sobie pozwolić na półśrodki. Pierwsze GT40 powstają i jadą do Europy. Wyglądają spektakularnie, brzmią jak groźba i przegrywają. Psują się, nie dojeżdżają. Są szybkie, ale niedopracowane. Le Mans ich łamie, Nürburgring ich męczy. Ferrari patrzy na to prawie z politowaniem. Enzo od dawna wie, że kluczem jest wytrzymałość. Samochód, owszem, musi być szybki, ale i sprawny przez 100% wyścigu, a nie przez 99%. 99% to klęska. Ferrariemu dojście do tego zajęło dekady,
A Ford chciał to ogarnąć w rok. Ale Mao nie oddaje korony nikomu za darmo. I wtedy pojawia się kolejne pytanie. Co robisz, kiedy wszystko idzie nie tak, a cały świat patrzy? Możesz odpuścić. Możesz powiedzieć, próbowaliśmy. Ale nie, Ford nie odpuszcza. On dokłada pieniędzy, dokłada presji, dokłada ambicji, no i dociska śrubę. I tu pojawia się coś, co jest w tej historii równie ważne jak sam samochód. Ludzie. Bo GT40 to nie tylko metal, włókno i benzyna. To też temperamenty, to też konflikty. I ego. W pewnym momencie w to wszystko wchodzi ekipa Karola Shelby'ego. Tak, tego samego Shelby'ego, który wcześniej pracował nad Kobrami. Człowieka, który rozumiał wyścigi nie z perspektywy księgowego, tylko kokpitu. Shelby wprowadza ducha brutalnej skuteczności. I wprowadza człowieka, który stanie się jedną z największych postaci tej historii. Ken Miles. Kim był Ken Miles? Nie był hollywoodzkim bohaterem, nie był gładkim PR-owym idolem. Był cholernie utalentowanym kierowcą testowym i wyścigowym. Był człowiekiem trudnym, upartym, niewygodnym, szczerym do bólu. Ale był też tym, czego potrzebował program GT40. Kierowcą, który czuje samochód jak organizm, rozumie jego wady i potrafi przekazać inżynierom, co trzeba poprawić. I właśnie dlatego stał się filarem rozwoju GT40. To on tłukł tym samochodem kilometry testów. To on wchodził w spięcia, to on doprowadzał auto do granic. I to dzięki takim ludziom GT40 przestaje być szybkim, ale kapryśnym prototypem, a zaczyna być maszyną do wygrywania. Dzięki nim do gry wchodzi jeszcze cięższy kaliber. Zespół zaczyna myśleć nie o sportowym samochodzie, oni myślą o broni. GT40 przechodzi kolejne iteracje. Zmienia się chłodzenie, zmienia się aerodynamika, dochodzi brutalna, wielka amerykańska V8. To już nie jest lekki, zręczny europejski prototyp. To jest maszyna, która wygląda, jakby ktoś chciał po prostu zmiażdżyć wszystko, co stanie na drodze. A na tym wszystkim stoi grupa ludzi spojona ambicją. Wiedzą, że nie walczą tylko o zwycięstwo. Walczą o miejsce w historii i o spełnienie obietnicy. Jeśli GT40 było bronią Forda, to Ferrari miało swoją i nie była nią zabawka. Naprzeciwko Forda stanęły maszyny z serii Ferrari 330, P3, P4. Samochody, które wyglądały jak dzieła sztuki, ale były zbudowane jak narzędzia wojny. Niskie, smukłe, aerodynamicznie dopieszczone, napędzane potężnym V12, grzmiącym, wszechmogącym V12 chciałoby się powiedzieć. Ferrari miało doświadczenie, miało kierowców, miało mit i pewność siebie. Wyścigi to była ich codzienność. To tam chodzili do pracy. To były samochody projektowane nie po to, by robić wrażenie w salonie, ale by przez 24 godziny utrzymywać tempo, zabójcze dla innych. Kiedy GT40 wchodziło do gry, to właśnie te czerwone prototypy były celem do zniszczenia, symbolem wieloletniej supremacji Ferrari w Le Mans. I to sprawiało, że każda sekunda walki między nimi nie była tylko ściganiem. To było starcie dwóch filozofii. Romantycznej, perfekcyjnie wyważonej inżynierii Ferrari i brutalnej, bezlitosnej skuteczności Forda. I jeszcze jedna rzecz, która wydaje się detalem, ale buduje mit. Nazwa. Dlaczego GT40? To nie jest poetycka metafora. To jest czysta funkcja zamieniona w symbol. GT jak Gran Turismo. Kategoria długodystansowych samochodów wyścigowych, które mają jechać szybko, daleko i bezlitośnie skutecznie. A 40 to liczba, która mówi wszystko o tym aucie. 40 cali wysokości nad ziemią. Około 101,6 cm. Samochód niższy niż większość ludzi ma w pasie. Zrobiony tak, żeby przycinać powietrze jak nóż, zmieścić się w regulaminie i wyglądać jak groźba. GT-C 40 fizyka. Razem nazwa, która brzmi jak kod wojenny. I dokładnie tym ten samochód był. I wtedy nadchodzi rok 1966. Ten rok, który jest osią tej historii. Rok, w którym Ford przyjeżdża do Le Mans już nie jako uczeń. Przyjeżdża jako pretendent do tronu. Ferrari patrzy na to z mieszanką pewności siebie i niepokoju. Bo wie, że tym razem Ford przywiózł nie zabawkę, tylko narzędzie egzekucji. Zaczyna się wyścig, a GT40 robi to, co wcześniej było tylko marzeniem. Działa. Nie jest tylko szybki, jest stabilny, jest przewidywalny, jest twardy. I nadchodzi moment, w którym świat zaczyna rozumieć. To nie jest przypadek, to jest dominacja. A potem pojawia się wątek, który dodaje tej historii gorzkiego smaku. Polityka finiszu. Ford chce czegoś więcej niż zwycięstwa. Chce obrazka do historii. Chce 3 samochody obok siebie na mecie. 3 GT40 jadące jako defilada triumfu. I właśnie ten obrazek staje się legendą. Pierwszy, drugi, trzeci. Ford wymazuje z twarzy Ferrari uśmiech zwycięzcy. Ale pod spodem jest coś jeszcze. Niejednoznaczność. Bo Ken Miles, człowiek, który pracował na ten sukces jak mało kto, traci indywidualne zwycięstwo przez tą decyzję. Formalnie wygrywa inne auto, bo startowało z innej pozycji i w regulaminie wyszło, że pokonało większy dystans. Miles nie stoi na najwyższym stopniu podium. Dla wielu i do dziś to jeden z najbardziej gorzkich momentów w historii wyścigów, bo bohater techniczny i ludzki programu
Nie dostał swojego momentu triumfu. A życie jak to życie. Nie dopisało happy endu. Ken Miles niedługo później ginie w wypadku testowym. I to sprawia, że ta historia ma jeszcze jeden ton tragedii. GT40 wygrywa, Ford triumfuje, ale człowiek, który był sercem tej maszyny, nie doczeka pełnej chwały. To nie jest hollywoodzki finał, to jest prawdziwe, brutalne życie. Bez tego żyli długo i szczęśliwie. To zwycięstwo to nie tylko wynik sportowy. To było zamknięcie rachunku, to była zemsta Henry'ego Forda II. To był moment, w którym Ford z korporacji od samochodów dla mas staje się marką, która potrafi wejść w najświętsze miejsce motorsportu i po prostu je przejąć. GT40 przestaje być projektem. Staje się bohaterem, symbolem, dowodem, że gdy łączysz wkurw, ambicje, pieniądze i genialnych ludzi, powstaje coś, czego nawet Ferrari nie może zatrzymać. Ale ta historia ma jeszcze jedną warstwę, bo za GT40 stali ludzie, inżynierowie, którzy spali po kilka godzin, kierowcy, którzy żyli na granicy ryzyka, mechanicy, którzy wiedzieli, że każdy błąd może kosztować wszystko. To nie była bajka, to była wojna. Wojna charakterów, wojna ego i wizji. I w tej wojnie wygrywa nie ten, kto ma najładniejsze logo. Wygrywa ten, kto ma obsesję i odwagę, żeby doprowadzić ją do końca. Czy Ferrari przegrało? W sensie jedynego momentu tak. W sensie legendy nie. Bo ta wojna zbudowała oba obozy. Ferrari został z mitem romantycznego geniusza. Ford został z mitem brutalnej, bezlitosnej, korporacyjnej skuteczności. A GT40 stał się pomostem między światem marzeń, a światem zimnej kalkulacji. I właśnie dlatego ta historia tak działa. Bo to nie jest opowieść o samochodach, to jest opowieść o ludziach, o grupie upartych skór czy byków, że tak powiem, którzy nie znoszą przegrywać. A Enzo Ferrari? Ferrari w tym czasie też przechodzi swoją drogę. Właściciel marki, który tak dumnie powiedział Fordowi nie, w końcu sam musi uznać realia finansów. Ferrari sprzedaje udziały Fiatowi. Tak, tym samym ludziom z Turynu, którzy budowali maluchy. Samochody dla ludu, we włoskiej wersji. Sprzedał tym samym ludziom, u których aplikował o robotę jakieś pół wieku temu. Ale go nie chcieli. Za to Alfa Romeo chciała. Na szczęście. Ale Enzo nie sprzedaje duszy. Zachowuje kontrolę nad działem sportowym, bo sport dla niego był świątynią. Zawsze zresztą twierdził, że buduje samochody drogowe, aby zarobić na sportowe, no i na wyścigi. I nawet jeśli musiał przyjąć pieniądze, nie dał tego, co było dla niego najważniejsze. I to też jest wymowne. Ford chciał kupić Ferrari, żeby mieć sportową chwałę. Ferrari sprzedało firmę Fiatowi, żeby tę chwałę zachować. Ford ostatecznie sam sobie zbudował to, co chciał kupić. Fiat kupił to, czego nie mógł Ford, a Enzo dalej bawił się w wyścigi. Wyglądało to tak, jakby wszyscy mieli potem żyć długo i szczęśliwie. A samochód, a GT40, on po prostu zrobił to, do czego został stworzony. Wszedł na ring, spojrzał na Ferrari, powiedział: wynocha, teraz moja kolej. I tego Ferrari nie mogło zmienić żadną tradycją, bo Ford był lepszy. Bo w tym jednym rozdziale historii to Ford napisał zakończenie. I zrobił to w taki sposób, że świat pamięta to do dziś. Zrobił to Henry Ford II z odrobiną pomocy przyjaciół, z wielkim uporem i furą pieniędzy. Na końcu zostaje jedno pytanie. Czy gdyby Ferrari zgodził się na sprzedaż, mielibyśmy GT40? Czy mielibyśmy ten mit? Czy mielibyśmy ten moment, kiedy 3 Fordy jadą razem do mety, a świat patrzy i wie, że stało się coś, w co nikt nie wierzył, że się wydarzy? Prawdopodobnie nie. To jedna z tych historii, które powstają tylko wtedy, kiedy ktoś powie nie w nieodpowiednim momencie niewłaściwemu człowiekowi. A waszym zdaniem, kto wyszedł na tym najbardziej korzystnie? Ferrari, Ford czy Fiat? Podzielcie się proszę waszą opinią w komentarzach, a jeśli chcecie być na bieżąco z następnymi odcinkami, to możecie kliknąć subskrypcję. I do następnego.